każdym razem, kiedy przylatuję do Polski, do mojego siedliska, czuję się, jakbym przekraczała jakąś bramę. Na chwilę, na parę dni, cały zgiełk codziennego życia z tymi wszystkimi rzeczami do załatwienia, zorganizowania i przemyślenia nagle cichnie, a moja głowa się uspokaja. Ale to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Oczywiście mam znowu całą listę rzeczy do zrobienia. Nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. Przyjemność sprawia mi myśl, że małymi krokami buduję swoją przyszłość i za każdym razem czegoś w moim siedlisku przybywa. Ale po kolei. Zaczęliśmy od kącika na moje pranie. Z jakiegoś powodu właśnie to. Ta myśl o dedykowanym zakątku, gdzie pranie będzie powiewać na porządnych sznurkach i przechodzić zapachem lasu i wiatru, mocno mnie wzrusza. Nawet teraz, kiedy przygotowuję ten film, właśnie te sceny ze sznurkiem są dla mnie szczególne. Sama jestem zaskoczona. Ale może właśnie to tak bardzo kojarzy mi się z domem. Z moim dzieciństwem, kiedy pranie schło na zewnątrz i wracało do domu pachnące świeżością. Ciekawe, jakie rzeczy wywołują w nas emocje. Chciałam stworzyć przestrzeń trochę odizolowaną od reszty działki, bo jak na razie wszystko widać na przestrzał. Kilka ażurowych paneli stworzy barierę dla wiatru i z czasem ciekawą altankę, porośniętym bluszczem i klematisem. Bardzo dobrze. Bez pośpiechu, w słońcu udało nam się pierwszego dnia skończyć konstrukcję. Miałam też czas na to, żeby nacieszyć się moim lasem. Było sucho, żywicznie i pięknie. Kolejny dzień zaczęliśmy od zakupów pierwszej porcji kamieni do wyłożenia przestrzeni przed pergolą. Kupiłam małą ilość, żeby najpierw wypróbować mój pomysł. Muszę przyznać, że mimo, że ich ułożenie to sporo dopasowywania i zajmuje sporo czasu, jestem bardzo zadowolona z efektów. Pogoda zaczęła się zmieniać i postanowiłam trochę przyspieszyć i zacząć impregnować mój kącik na pranie. Planowałam również zasadzić tam biały bez. Pięknie będzie wyglądał na tle zieleni i ciemnego drewna. Jednak pogoda okazała się szybsza i musiałam przerwać na jakiś czas. Kolejny dzień przyniósł wiatr i tak już pozostało do mojego wyjazdu. Ale chyba na razie wszystko ma dla mnie urok. Każda pora roku, każda pogoda, nawet to, że wiało i zrobiło się dość zimno. Tym razem zaczęłam od strony wejścia do domku, żeby mniej błota i piasku wnosiło się na taras i do wnętrza. Poza tym fajnie się chodzi po takich kamieniach.
Mój tata przejął malowanie kącika na pranie, więc ja mogłam zająć się kolejnym projektem – podwyższonej grządki z gałęzi. Chciałam wykorzystać jeszcze niezagospodarowaną część przyszłego ogrodu i stworzyć już teraz kolejny ciekawy, dodatkowy element. Cieszy mnie możliwość wykorzystania naturalnych materiałów, które oferuje mi moja działka. Mam nadzieję, że grządka dobrze się sprawdzi pod cukinię. Codziennie przejeżdżaliśmy trasę między Bydgoszczą i moją działką i za każdym razem pola rzepaku mnie zachwycały. Postanowiłam jedną taką chwilę zatrzymać na dłużej. Ostatni dzień przeznaczyłyśmy z mamą na sadzenie dodatkowych drzewek i krzewów, żeby zróżnicować żywopłot i wzbogacić go o dodatkowe gatunki, i cukinii wypełnionej kompostem podwyższonej grządce. To gdzie? No tu chciałaś tak, żeby to Tu, było na jakiej tam- przysłonięte trochę, nie? Tak, czyli tu. Dobra.
No i ostatnia praca. Zasadzenie psu, klematisu i bluszczy przy altance na pranie. I symboliczne powieszenie mojej pierwszej koszuli. W moim przyszłym domu. Na mojej własnej lince na pranie.